Beata Pietryczuk, dzień dobry. Zapraszam na program Info UMCS. Oto, co przygotowaliśmy. Tysiące gości na drzwiach otwartych UMCS. Laureatka Nagrody Pulitzera na Wydziale Politologii. Powiemy też o nietypowym projekcie studentów Wydziału Artystycznego. Już po raz kolejny Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej otworzył swoje drzwi dla młodych ludzi, którzy swoją przyszłość chcą wiązać z naszą uczelnią. Chatkę Żaka i Wydziały UMCS odwiedziło kilka tysięcy uczniów. Na przyszłych Żaków czekało wiele atrakcji, m.in. warsztaty, gry, wycieczki po kampusie, spotkania z doradcami zawodowymi, studentami czy naukowcami. Można się było przekonać, że studia to nie tylko nauka, ale także sport, kultura i dobra zabawa. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej to uczelnia z 74-letnią tradycją, którą ukończyło już ponad 235 tysięcy absolwentów. 9 marca uniwersytet jak co roku zaprosił maturzystów. W chatce Żaka oraz na wydziałach i w jednostkach ogólnouniwersyteckich odbyły się drzwi otwarte UMCS. To pozwoli młodzieży wybrać w przyszłości ten czy inny kierunek studiów, a mamy ich przecież bardzo dużo, bo około 80, prawie 250 specjalności, więc ta oferta jest świetna. No i zależy nam na tym, żeby przyszło jak najwięcej dobrych studentów, czyli dobrych absolwentów szkół średnich, bo mamy m.in. po to tworzony własny fundusz stypendialny, żeby dowartościować tych młodych ludzi, którzy rzeczywiście będą studiowali w Lublinie, u nas, a nie będą wyjeżdżali do Warszawy czy do Poznania. Hasło tegorocznych drzwi otwartych to kierunek wiedza. Można było poznać ofertę poszczególnych wydziałów i kierunków, porozmawiać ze studentami, wykładowcami czy też doradcami zawodowymi, zobaczyć czym się zajmują koła naukowe i poczuć studencką atmosferę. Od 9 rano już mieliśmy pokaz pracowni wypuklodruków, klęslodruków, serigrafii, pracowni multimedialnej i grafiki cyfrowej. Również można było sobie obejrzeć animacje, które tworzą studenci na auli, również z drzeworytem, który tworzyliśmy do 150-lecia Marii Curie Skłodowskiej. Chatka Żaka została podzielona na strefy tematyczne: edukacji, studenta, rozwoju kompetencji, cudzoziemca oraz high-tech. Kawiarenka naukowa stała się okazją do spotkań z kadrą akademicką. Odbyły się też wycieczki po kampusie, warsztaty, wykłady i pokazy. Był pokój zagadek oraz turniej jeden z UMCS. Ciekawe w studiowaniu na UMCS-ie jest przede wszystkim to, że jest mnóstwo przydatnych przedmiotów, logopedia, przedmioty warsztatowe, fotografia prasowa, dziennikarstwo informacyjne, publicystyka. Naprawdę można się rozwijać pod tym kątem, można mieć styczność ze znakomitymi fachowcami z różnych lokalnych redakcji. Wszystko po to, by ułatwić kandydatom wybór kierunku studiów, ale studia to nie tylko nauka, to także możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań kulturalnych czy też sportowych. Dlatego prezentowały się też zespoły artystyczne i odbył się turniej o puchar rektora UMCS. Jesteśmy w Akademickim Centrum Kultury Chatka Żaka. To jest szczególne miejsce, wyjątkowe miejsce, jedyne takie w Polsce. Żadna uczelnia nie ma chatki dla Żaka. To tutaj mogą oprócz swoich umiejętności naukowych rozwijać swoje pasje i marzenia. UMCS kształci studentów na 11 wydziałach w Lublinie i Wydziale Zamiejscowym w Puławach. Jest w czym wybierać, bo uczelnia oferuje blisko 80 kierunków i ponad 250 specjalności, w tym kształcenie z językiem wykładowym angielskim. Chętni mogą też skorzystać z oferty studiów podyplomowych i doktoranckich. W nowym roku akademickim planowane jest m.in. uruchomienie nowych kierunków anglojęzycznych. W ramach właśnie tych programów kształcenia proponujemy co roku nowe kierunki, takie, które są głównie dyktowane zapotrzebowaniem rynku pracy, a w związku z tym, że jesteśmy uczelnią o najwyższym prestiżu wśród pracodawców na terenie województwa lubelskiego, to zazwyczaj wiemy, co w trawie piszczy i staramy się bardzo dynamicznie reagować na to zapotrzebowanie. Zainteresowanie drzwiami otwartymi było bardzo duże. Pojawiły się tłumy uczniów. Telewizja akademicka UMCS prowadziła transmisję tego wydarzenia w internecie. To był drugi po Holokauście największy akt ludobójstwa w Europie XX wieku. Tak o wielkim głodzie na Ukrainie mówi laureatka Nagrody Pulitzera, publicystka The Washington Post Anne Applebaum. Spotkanie z dziennikarką i autorką takich książek jak Gułag czy Za żelazną kurtyną odbyło się 1 marca na Wydziale Politologii UMCS.
Jej najnowsza publikacja nosi tytuł Czerwony głód. Na Wydział Politologii UMCS przybyły prawdziwe tłumy. To właśnie tam Anne Applebaum spotkała się z czytelnikami, by mówić o swojej nowej książce zatytułowanej Czerwony głód. To opowieść o wielkim głodzie na Ukrainie. Zdecydowałam pisać o głodzie kilka lat temu. Namówił mi pewien historyk ukraiński, który właśnie mi powiedział, tyle my teraz wiemy, co nie widzieliśmy 20 lat temu, że warto jest pisać to jakby od świeżego punktu widzenia. Autorka ukazuje, że wielki głód na Ukrainie był w rzeczywistości drugim po Holokauście największym aktem ludobójstwa w Europie XX wieku. Udowadnia, że 3 miliony Ukraińców zmarło z głodu w wyniku przemyślanych działań Stalina. Czerwony głód to także opowieść o machinie propagandy i dezinformacji, mających zatuszować fakt istnienia i skali głodu. Tam bardzo dużo jest o Stalinie i jego punktu widzenia, dlaczego on zawsze się bał Ukrainie, dlaczego on chciał zaostrzyć jego politykę wobec Ukrainy, organizować ten głód. Ale też są rozdziały, całe rozdziały, które są tylko o jaki jest efekt głodu, co ludzie reagują, jak to się zmienia charakter ludzi. I w książce też ciągle próbowałam pokazać, jaki jest polityka, jak co robi rząd, a jaki to ma efekt. Spotkanie z laureatką Nagrody Pulitzera poprowadził redaktor Wacław Radziwinowicz, wieloletni korespondent Gazety Wyborczej w Rosji. Coraz więcej zagranicznych studentów chce część nauki w szkole wyższej odbyć na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Także coraz więcej studentów i nauczycieli akademickich z tego wydziału wyjeżdża do zagranicznych ośrodków badawczych. Nic więc dziwnego, że wydział już po raz drugi zorganizował Tydzień Edukacji z Erasmusem. Wykłady, warsztaty i spotkania z zagranicznymi gośćmi trwały od 19 do 22 marca. Już po raz drugi Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS zorganizował projekt pod hasłem Erasmus Education Week. To inicjatywa adresowana do studentów, którzy chcieliby w przyszłości wyjechać za granicę w ramach programu Erasmus oraz do kadry akademickiej. Uroczysta inauguracja odbyła się w Instytucie Pedagogiki, zaś w programie znalazły się liczne prezentacje w języku angielskim. Program Erasmus Plus jest programem międzynarodowym związanym z promowaniem mobilności studentów i pracowników. I jeśli chodzi o nasz Wydział Pedagogiki i Psychologii, to muszę powiedzieć, że jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej pod względem liczby studentów przyjeżdżających do nas. Cieszymy się dużą popularnością wśród studentów zagranicznych, szczególnie z takich państw jak Hiszpania, Włochy, Turcja. Co roku mamy od kilku do kilkunastu studentów przyjeżdżających do nas w ramach wymiany Erasmus+. I również w mniejszej liczbie wprawdzie, ale również mamy studentów wyjeżdżających do naszych uczelni partnerskich w ramach programu Erasmus+. Program tygodnia z Erasmusem był bardzo bogaty. Można było zobaczyć, jak wygląda życie akademickie w partnerskich uniwersytetach, na których młodzi ludzie kształcą się w ramach wymiany międzynarodowej. Odbyły się też wykłady, warsztaty i spotkania z udziałem wykładowców z Hiszpanii, Austrii, Turcji oraz Włoch. Student exchange programs in general are a fantastic opportunity for students today because particularly in Europe it brings people together and makes them see other places that are interesting, and it really helps to put your own situation into perspective. Studenci mogli się dowiedzieć, jakie warunki trzeba spełnić, aby część studiów odbyć na jednej z zagranicznych uczelni. Erasmus program, both of you mentioned, are very, very important because organize the exchange between among very different realities in Europe, and give also the idea that there is a common ground for studying in Europe for different culture, different backgrounds, different universities. Very, very nice. Pobyt międzynarodowych gości był nie tylko okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy, ale i możliwością poznania regionu oraz miasta. Telewizja akademicka UMCS objęła projekt patronatem medialnym. A skoro o międzynarodowej współpracy i programie Erasmus mowa,
to warto wspomnieć, że 21 marca odbył się Międzynarodowy Dzień Erasmusa na UMCS. Sala Domu Studenckiego Femina zmieniła się w miejsce spotkań polskich i zagranicznych studentów z całego świata. Można się było dowiedzieć wszystkiego na temat organizowania wyjazdów studenckich oraz rekrutacji na studia zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Nie zabrakło także konkursów, występów studentów, wspomnień z wyjazdów czy informacji na temat uczelni partnerskich. Międzynarodowy Dzień Erasmusa zorganizowało Biuro do Spraw Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych wspólnie z Erasmus Student Network UMCS. Natura i istota człowieczeństwa jest od setek lat przedmiotem licznych badań i sporów. W jaki sposób człowiek postrzegany jest w naukach humanistycznych i społecznych? Jak funkcjonuje, chorując na różne choroby psychiczne i jak widzi wtedy świat? Między innymi o tym rozmawiali organizatorzy i uczestnicy ogólnopolskiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej, która odbyła się na Wydziale Politologii. Człowiek, a kto to taki? Filozofia, religia, nauka, sztuka. Tak brzmiał tytuł ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się 15 marca na Wydziale Politologii UMCS. Jak podkreślają organizatorzy, w dzisiejszych czasach pytanie, kim jest człowiek i dokąd zmierza, nie straciło aktualności, a wręcz przeciwnie, nabrało jeszcze większego znaczenia. Tak naprawdę nie wiemy, kim jest człowiek. Rozpatrujemy aspekt człowieczeństwa w bardzo wielu dziedzinach. Psychologia, nauka to jest bardzo szeroki temat. Filozofowie mają zupełnie inne zdanie na temat człowieczeństwa, a psychologia też inne. Tutaj koncentrujemy się bardziej na wpływie środowiskowym, a filozofia koncentruje się bardziej na tym, kim w ogóle jest człowiek, dokąd zmierza, jak powstał, jaki jest sens jego życia. Dziecko w wirtualnej rzeczywistości, stygmatyzacja i wykluczenie społeczne osób chorych na schizofrenię. To tylko niektóre z wielu tematów poruszanych podczas konferencji, bo zagadnienia związane z życiem człowieka to wciąż pole do licznych badań. Ja mam nadzieję, że to nie jest jedna tego typu konferencja o tej tematyce, dlatego że istota człowieczeństwa jest bardzo szeroka i tak naprawdę każdy ma inne spojrzenie na to. Przedstawione tutaj referaty, których będziemy mieli okazję wysłuchać, pokazują nam, że tak naprawdę co człowiek to różne spojrzenia na ten temat i możemy być zaskoczeni naprawdę, co ktoś sobie na ten temat myśli, z której strony, kolokwialnie mówiąc, ugryzie ten temat. Konferencja stała się również okazją do dyskusji oraz wymiany doświadczeń i poglądów wśród studentów i doktorantów. W tych konferencjach mogą wziąć udział studenci z całej Polski i skonfrontować swoją wiedzę na temat różnych dziedzin, chociażby dzisiaj człowieka w nauce. Będę się opierał głównie na badaniach z lat ubiegłych, ale też dodam swój komentarz, ponieważ sądzę, że badania jednak z początku wieku są już dzisiaj nieaktualne. W panelach dyskusyjnych wzięło udział ponad 40 prelegentów z całej Polski, reprezentujących różne ośrodki dydaktyczne i naukowe. Była to kolejna konferencja naukowa ciesząca się dużym zainteresowaniem badaczy, zorganizowana przez Politologiczne Koło Naukowe. Telewizja akademicka UMCS objęła ją patronatem medialnym. To chyba najsłynniejsza stała matematyczna w geometrii. Liczba pi, bo o niej mowa, definiowana jest jako stosunek obwodu koła do długości jego średnicy. Jej dokładnej wartości nikt nie jest w stanie zapamiętać, nawet komputer z gigantyczną pamięcią dyskową, ponieważ pi jest liczbą niewymierną i ma nieskończenie wiele cyfr po przecinku. A mówimy o tym wszystkim dlatego, bo 14 marca odbyło się święto liczby pi. W jego obchody włączył się również Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. Uczniowie mogli dowiedzieć się wszystkiego na temat historii liczby pi, sprawdzić swoje zdolności matematyczne, biorąc udział w lidze zadaniowej, w warsztatach i wielu konkursach, w tym grze z Pitagorasem. W dniu dzisiejszym dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz 6. i 7. klasy szkoły podstawowej na naszym wydziale zorganizowaliśmy Dzień Liczby Pi, w skład którego wchodzą. Aktualnie odbywa się wykład o historii liczby pi. Po krótkiej przerwie uczestnicy zostaną zaproszeni na 4 warsztaty, 4 różne gry. Pomysłodawcy zorganizowali również konkurs Moje Pi, odbywający się w 3 kategoriach: komiks, wiersz i praca plastyczna. Obchody Dnia Liczby Pi cieszyły się dużą popularnością wśród młodzieży. Wartość liczby pi w przybliżeniu wynosi 3,14, więc święto obchodzone jest 14 marca, co jest zgodne z amerykańskim formatem daty. Pierwsze takie święto odbyło się w San Francisco w 1988 roku. We wspólnym świętowaniu wzięli udział uczniowie klas 6. i 7. szkół podstawowych oraz 2. i 3. klas gimnazjów. Każdy ruch w sieci pozostawia cyfrowy ślad. Mówi się, że internet jak soczewka skupia różne techniki i filozofię nadzoru. Czy żyjąc w erze nowych technologii jesteśmy w stanie uchronić się przed kradzieżą danych?
To tylko niektóre z pytań, na które dziś szukamy odpowiedzi. O nadzorze nad prywatnością w sieci i nowych mediach rozmawiali uczestnicy międzynarodowych warsztatów, specjaliści w tej dziedzinie. 1 i 2 marca na Wydziale Politologii odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone nowym mediom i cyfrowej technologii prywatności. My tutaj prowadzimy warsztaty z perspektywy Communication and Media Science. Jesteśmy ludźmi, którzy się zajmują kwestiami takimi jak różne aktorzy społeczeństwa, z polityki, z akademii lub z ekonomii, co jest bardzo ważne, kształtują technologie medialne, które mają bardzo mocny wpływ na naszą codzienną komunikację. Warsztaty były częścią projektu poruszającego problematykę prywatności w mediach epoki cyfrowej. Uczestnicy rozmawiali między innymi na temat politycznych i społecznych możliwości z tym związanych. Wymieniali się też doświadczeniami. To spotkanie ma być platformą rozmowy, dialogu osób z bardzo różnych środowisk, którzy dzielą to przekonanie o tym, że problem prywatności w sieci, problem użytkowników korzystających z sieci jest problemem narastającym, również w związku z ostatnimi decyzjami Unii Europejskiej narzucającymi na państwa członkowskie pewien pakiet regulacji dotyczących tego, w jaki sposób nasze dane prywatne powinny być przez te korporacje i przedsiębiorstwa, które te dane zbierają, chronione. Google i Facebook oczywiście przede wszystkim, one pozyskują nasze dane prywatne i traktują je jako walutę, które są podstawą do ich modelu biznesowego. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i administracji publicznej z Polski i Niemiec oraz naukowcy zajmujący się nadzorem, prywatnością i ochroną danych. Spotkania współorganizowała Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki. Wróćmy teraz na chwilę do Dnia Kobiet, bo pomysłów na uczczenie tego święta, jak można się było ostatnio przekonać, jest naprawdę wiele. Kwiaty, dobry film w kinie czy czekoladki to sprawdzone męskie metody na zdobycie kobiecej przychylności. Ale czy dobrym prezentem z tej okazji będą na przykład warsztaty taneczne, sportowe, koncerty, porady kosmetyczne albo dietetyczne lub też konsultacje fryzjerskie? Jak najbardziej tak. Między innymi na takie atrakcje mogły liczyć panie, które wzięły udział w Chatce Kobiet organizowanej w przeddzień tego święta 7 marca w Akademickim Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka. Dzień Kobiet to dobra okazja do świętowania, o czym przypomnieli organizatorzy spotkania w Chatce Żaka. Przygotowaliśmy dla uczestniczek liczne warsztaty. Są to warsztaty jak nie tańczyć na imprezie, warsztaty jak pogodzić studia z wychowaniem dzieci, które zostaną poprowadzone przez lubelską blogerkę Mama i Stetoskop. Warsztaty z ćwiczenia na trampolinach, razem postaramy się wskoczyć w dobrą formę na wiosnę, oraz warsztaty na temat walki z rakiem. Poza warsztatami nie zabrakło też konkursów i pokazów. Uczestniczki mogły skorzystać m.in. z konsultacji fryzjerskich, poznać techniki robienia makijażu, a także porozmawiać ze specjalistami, na przykład na temat diet. Najbardziej podobało mi się stoisko z nagrodami. Nagrody są naprawdę bardzo fajne, atrakcyjne. Jest wiele voucherów do wygrania od naszych sponsorów, ale też stoisko stylistyki makijażu, jak widać na załączonym obrazku. Bardzo miłe panie, uprzejme, poświęcają dużo uwagi. Ogólnie też stoisko z możliwością pomiaru tkanki tłuszczowej jest takie bardzo pozytywne, ponieważ dosłownie kilka sekund, a można się wiele dowiedzieć o swoim składzie ciała. Chatka Kobiet odbyła się po raz 4 i cieszyła się dużym zainteresowaniem pań. Zaprosił na nią zarząd uczelniany Samorządu Studentów UMCS wspólnie z Chatką Żaka. A skoro jesteśmy w Chatce, to nie można zapomnieć, że tu właśnie działa Akademickie Radio Centrum. Wszyscy, którzy marzą o karierze dziennikarza radiowego, mogli spróbować swoich sił w naborze do radia. Rekrutacja odbyła się 17 marca w Chatce Żaka. Kandydaci musieli wykazać się swoją wiedzą z zakresu m.in. kultury, sportu i muzyki. Jak co roku, najwięcej chętnych chciało współpracować właśnie z redakcją muzyczną. Nabór był adresowany do studentów lubelskich uczelni i uczniów szkół licealnych. Najwięcej rocka w mieście. Wszyscy znamy to hasło. Akademickie Radiocentrum to rozgłośnia tworzona przez studentów i absolwentów lubelskich uczelni. 17 marca odbył się nabór do redakcji radiowych. Jak widać po tym, co dzisiaj się tu dzieje w Radiocentrum, atmosfera jest bardzo dobra w Radiocentrum. Jest to w zasadzie radio ludzi młodych, studentów, zapaleńców, pasjonatów, marzycieli, tych, którzy
chcieliby związać się z radiem, tych, którzy chcieliby pracować w radiu. My dajemy taką praktyczną naukę dziennikarstwa, prawda? Każdy, kto przychodzi, nauczy się tych podstaw i później łatwiej mu gdzieś tam znaleźć swoje miejsce w życiu. Ja cały czas powtarzam, że pracodawcy teraz nie pytają o to, z jakim dyplomem się przychodzi, tylko co potrafisz. Na chętnych czekały redakcje informacji, muzyczna, kultury i sportu. Nabór cieszył się dużym zainteresowaniem. W Radiu Centrum największe obłożenie ma chyba redakcja muzyczna. Tutaj największe talenty zresztą mogą się rozwinąć. Redakcja Info to jest oczywiście informowanie o bieżących wydarzeniach, w szczególności o wydarzeniach lokalnych. Jeśli chodzi o redakcję kultury, tutaj również jest bardzo wiele wydarzeń kulturalnych w Lublinie, które trzeba relacjonować. W sporcie, o sporcie mogę powiedzieć najwięcej, bo tutaj już jestem prawie 1,5 roku, więc w dużym skrócie chodzimy na mecze, piszemy relacje, nagrywamy reportaże. Akademickie Radiocentrum powstało w 1953 roku. Nosiło wówczas nazwę Ośrodka Radia Studenckiego Radiocentrum. To właśnie w nim swoje pierwsze utwory nagrywała m.in. Beata Kozidrak. To jest już mój drugi nabór, kiedy jestem tutaj na rekrutacji do Radiocentrum i wygląda to troszeczkę inaczej niż zapamiętałam, ale dla mnie praca w radiu jest takim otwarciem wielu drzwi i wielu dróg, dlatego że ja jestem ekstrawertykiem i jestem uzależniona od ludzi i mam wielką potrzebę mówić do nich. I żeby z ludźmi egzystować, trzeba umieć do nich mówić, więc radio jest dla mnie taką trampoliną, taką bezpieczną płaszczyzną do rozwoju. Radiocentrum mieści się w kultowym miejscu w Lublinie, w chatce Żaka. Disco polo to gatunek muzyczny mający chyba tyle samo zwolenników, co przeciwników. Melodia jest często dość prosta, teksty nie zawsze wyszukane, wręcz przeciwnie. Za to utwory wpadają w ucho i stają się nierzadko tanecznymi hitami. Postanowili to wykorzystać i zmierzyć się z nowym wyzwaniem studenci kierunku jazz i muzyka estradowa na Wydziale Artystycznym UMCS. Hity m.in. takie jak Przez Twe oczy zielone czy Ona czuje we mnie pieniądz zaprezentowali w jazzowej aranżacji. A efekt? Popatrzcie sami. Muzyka chodnikowa bądź podwórkowa, tak niekiedy określa się disco polo. I choć o gustach się nie dyskutuje, to jednak panuje przekonanie, że nie są to utwory, mówiąc oględnie, wysokich lotów. Grupa Big Disco Jazz Band, pracująca pod okiem doktora Tomasza Momota, postanowiła podjąć wyzwanie i zaprezentować utwory disco polo w odświeżonej odsłonie. Chcieliśmy zrobić coś nowego, nie tylko odtwarzanie coverów, jak to często u nas na wydziale do tej pory miało miejsce, ale chcieliśmy wykazać się jakąś inwencją twórczą i wspólnie gdzieś pojawił się pomysł disco polo w zupełnie innym wydaniu. Jazzowe wykonanie w sekcji big bandowej nadało utworom ciekawe brzmienie. Młodzi artyści udowodnili, że disco polo to nie tylko muzyka rozrywkowa, ale w odpowiedniej aranżacji także źródło pozytywnych emocji. Myślę, że chłopcy mieli w ogóle bardzo trudne zadanie, jeśli chodzi o aranżację utworów disco polo, ponieważ piosenki te są bardzo monotonne, moim zdaniem. Zwrotka, refren wygląda tak samo tak naprawdę. Myślę, że w utworach popowych jest to bardziej może urozmaicone, dlatego myślę, że dobrze sobie z tym poradzili. Przede wszystkim mamy rozbudowane instrumentarium, mamy sekcję dętą, sekcję rytmiczną i melodyczną. To jest granie big bandowe, więc myślę, że każdy znajdzie w tym coś dla siebie. A to wszystko w szlachetnym celu, by zebrać pieniądze na wydanie płyty, która pojawi się w sklepach pod koniec wiosny tego roku. Na albumie znajdzie się 11 jazzowo-disco-polowych utworów, w tym przerobione szlagiery Zenona Martyniuka, Tomasza Niecika czy grupy Łobuzy. Dla nas to była na tyle fajna i ciekawa przygoda, bo mogliśmy się bardzo dużo nauczyć. Współpraca z instrumentami dętymi, skrzypce, piano, gitara, bas, pełny zestaw instrumentalny. Koncert Ona czuje we mnie jazz odbył się 1 marca w chatce Żaka. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego spóźnieni widzowie musieli się zadowolić miejscem na podłodze. Ale było warto. Artyści otrzymali owacje od publiczności.
W dzisiejszym wydaniu Akademickich Wiadomości to już wszystko. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka Info UMCS.